widzicie, ja nie dociskam do końca. Każdy, kto mnie trochę zna, wie, że mam bzika na punkcie czystości samochodu, można powiedzieć nawet, że obsesję. Zobaczycie dzisiaj, jak przywrócić blask swojemu samochodowi po okresie zimowym. Każdy z Was, kto chciał kiedykolwiek porządnie umyć samochód, zapewne wie, ile to wymaga czasu, pracy, no i jeszcze raz czasu, więc dzisiaj Agnieszka ze Stefanem dołożą wszelkich starań, no aby MK znowu błyszczała tak, jak błyszczała przed zimą. Samochód przyjechał do nas delikatnie brudny, ale na pierwszy rzut oka tak naprawdę ciężko jest odróżnić brudny samochód od brudnego samochodu, bo brud po zimie, a brud powiedzmy w lecie jest zupełnie inny. I tutaj warto naprawdę zwrócić uwagę, co wchodzi w ten samochód, żeby go bardziej nie porysować. Gdybyśmy zwyczajnie chcieli ten samochód tylko spłukać i po prostu wyczyścić, mielibyśmy jeden problem. Wszystkie opiłki, które pochodzą na przykład z hamulców, tak zwane osady metaliczne, również smoła i również jakieś drobne kamyczki, które wchodzą w taki, zresztą dzisiaj bardzo miękki lakier, gdybyśmy chcieli nagle go zacząć szorować, czyścić, porysujemy wszystko i to jest duży błąd. Warto po zimie wziąć taki samochód do detailingu najlepiej i na taką usługę, jak proponujemy tutaj, czyli SPA 2, gdzie każdy z tych, nazwijmy to ładnie, kontaminatów będziemy traktować osobnie. Czyli powiedzmy smoła ma zupełnie inną chemię, którą do niej użyjemy, czyli najpierw spłuczemy auto i nałożymy chemię, która będzie to związywać i pozwoli bardzo ładnie ściągnąć tą chemię. Następnie znowu spłuczemy auto, znowu trzemy i znowu nałożymy tym razem chemię, która świetnie będzie działała na osady metaliczne. Widzieliście pewnie coś podobnego na kołach, gdzie używa się tak zwanego wheel cleanera i spływa powiedzmy taką czasami czerwienią lub innymi kolorami. Tu jest bardzo podobnie i kiedy rzeczywiście wyciągniemy już te wszystkie brudy, dopiero wtedy możemy przejść do ostatnich etapów i w zależności czy auto ma ceramikę, czy jeszcze nie, możemy dopasować produkty, które będziemy tutaj używali. Mój samochód ma powłokę ceramiczną, hydrofobową, ma niewidzialną wycieraczkę na wszystkich szybach oraz kompleksowo wyczyszczone, zaimpregnowane skóry. Więc dzisiaj tak naprawdę to będzie takie mocne, zimowe odświeżenie zadbanego, czystego samochodu. Taki proces warto powtórzyć raz na rok. Zajmuje to około 6 godzin, natomiast odwdzięczy się i samochód, i lakier rzeczywiście, ponieważ przy nawet późniejszej sprzedaży samochód, który pięknie wygląda, a ludzie kupują oczami, zawsze prędzej znajdzie właściciela. Etap mycia zewnętrznego mamy za sobą, zostało tylko zaimpregnować opony, które to zrobimy na samym już końcu. Teraz przystąpimy do czyszczenia wnętrza. Podobnie jak mieliśmy z lakierem, do środka warto naprawdę użyć odpowiednich technik, ponieważ jeżeli zerkniemy do waszego wnętrza, czy na przykład do twojego, to zauważymy tam przeróżne materiały. Czasami jest to skóra, alcantara, mogą być pianoblaki, może być włókno węglowe, tak jak w przypadku M2, metal, plastik, miękki, twardy, etc. Więc pierwszą rzeczą, którą staramy się zrobić, to podciągnąć cały kurz, który tam się pięknie znajduje, bo jeżeli zaczniemy go wcierać, na przykład w takie pianoblaki czy ekrany, zaczną się bardzo rysować. Tego byśmy nie chcieli. Następnie używamy odpowiednich produktów, czy to będzie plastik, czy to będzie skóra, bo chcemy, żeby one wszystkie odpowiednio na niego reagowały, żeby na przykład nie stały się za bardzo mokre, żeby się gdzieś tam nie wysuszyły. Na pewno nie używamy plaka i nie staramy się, żeby wszystko było bardzo jasne i takie lśniące. Tego nie chcemy. Tak jak powiedzmy w dniu, kiedy wyjechaliśmy z salonu, wnętrze powinno być matowe i do tego używamy odpowiednich produktów. Jeżeli dojdziemy już do skóry, warto ją przeczyścić i raz na jakiś czas zaimpregnować, ponieważ jak każda normalna skóra potrafi się też wysuszać, pękać i z tego później mamy przeróżne, dość nieprzyjemnie wyglądające zagięcia. Jeżeli to zrobimy i jakby potraktujemy ten środek z podobnym pietyzmem, tak jak i lakier, możemy być pewni, że dłużej będzie wyglądał tak, jak w pierwszym dniu, kiedy go kupiliśmy. Efekt mycia jest taki, jaki sobie go wymarzyłem. Samochód jest czysty, pachnący, wygląda naprawdę fantastycznie. Ilość czasu, którą dzisiaj tutaj poświęciliśmy, jest współmierna i miarodajna do efektów, które otrzymaliśmy. Kluczowe i najważniejsze w dbaniu o samochody jest to, aby regularnie dbać o mechanikę, ale również i o lakier, jak i o czystość wnętrza.
Więc jeśli nie macie warunków w domu, aby dokonać tych wszystkich czynności, to polecam raz na jakiś czas przyjechać do profesjonalnego studia detailingowego, w którym samochód będzie miał profesjonalne spa. Do nas przyjeżdżają już od ponad 15 lat przeróżni klienci. Ci z Ferrari i ci z Fiatem Seicento. Najfajniejsze jest to, że chyba najlepiej dla nas jest widzieć to zaangażowanie i tą miłość do samochodu bez względu na to, jaka jest jego marka, jaka jest jego cena. I my też sami jesteśmy świrami, jesteśmy ludźmi, którzy kochają nie tylko samochody, ale też to, co robimy. Więc zapraszamy do nas, wpadnijcie na kawę, po prostu porozmawiać o waszym samochodzie, bo możemy do niego dopasować kosmetyk, tudzież zabieg, który będzie najlepszy do jego pielęgnacji, albo po prostu powiedzieć wam, co robić, jeżeli chcecie zrobić to w swoim zaciszu i nauczyć się tego, bo chyba wszyscy byśmy chcieli trochę więcej czystych i naprawdę zadbanych aut na naszych drogach. Do zobaczenia w Kuro. Jeśli samochód jest tak przygotowany, jak widzicie go tutaj za mną, no to jedyne co pozostaje, to zrobić mu jakieś profesjonalne zdjęcia. Zamontować jeszcze może koła letnie, bo też są ładne i wykonać jakieś ujęcia z jazdy.